Dzień dobry, poniedziałek, 6:50, trochę chmurek jest, ale ładnie podświetlone, niebo widać, więc zapowiada się ładnie. Pamiętajcie, pijemy wodę, no i do zobaczenia w ciągu dnia. Dziewiętnasta 47, a ja jeszcze praktycznie nic nie nagrałem. Oczywiście udało mi się dzisiaj pracować normalnie, udało mi się medytować nawet, udało mi się zrobić rozciąganie. Dorzuciłem do mojej rutyny rozciąganie. Rano zmierzyłem sobie ciśnienie. Spędziłem czas z rodziną. I nawet teraz sobie obejrzałem z 1,5 minuty jakiegoś tam koncepcji Thiele Map, czy Map Thiele. Generalnie tworzenie przestrzeni w Godocie. Będzie potrzebne mi do mojej gry stworzenie jakiejś takiej przejrzystej mapy, powiedzmy, świata, gdzie będzie się działo. No, ale poza tym to nie mam nagranego wideo jeszcze, nie mam jeszcze kroków zrobionych, nie mam jeszcze zmontowanego tego wideo, a już właśnie za godzinkę, za półtora już wypadałoby iść spać. Także ciężko, czas goni. Nie wymyśliłem, co mogę wam mądrego dzisiaj powiedzieć, ale ostatnio w sumie korzystam z 2 książek, więc może pokażę wam, z czego korzystam. Tada! Uważność i spokój żabki oraz Uważność małej żabki. 2 książki Lynn Snell. Wydawnictwo Co ja na to. I to są 2 książki o uważności dla dzieci. O uważności chyba kiedyś wspominałem, to jest taki rodzaj medytacji, która polega na obserwowaniu siebie, swoich uczuć, swojego otoczenia i po prostu przyjmowania ich do wiadomości. Czyli jeżeli zauważamy, że coś nas denerwuje, to zauważamy, że nas coś zdenerwowało, ale nie poddajemy się temu zdenerwowaniu. Nie musimy temu zdenerwowaniu się poddawać, nie musimy go oceniać. Tak samo jak coś nas denerwuje, czegoś się boimy, albo po prostu widzimy chmurę na horyzoncie, no to zauważamy po prostu, zauważamy nasz oddech i tak dalej. I medytacja żabki to gdzieś tam jakąś tam urywkowo słyszałem, że moje dziecko praktykowało w szkole Montessori, jeszcze we Wrocławiu byliśmy. I sprawdziłem i okazuje się, że te książki są bardzo polecane przez wszystkich praktycznie, jeżeli chodzi o medytację, o uważność, o rozwój dzieci. No i ta pierwsza to jest taka podstawowa, chyba pierwsza, którą napisała autorka i ona tutaj celuje w kogo ona tutaj celuje? Tutaj było powiedziane, jest, przeznaczona jest dla dzieci od 5 do 12 lat i ich rodziców. I to jest po prostu taka książeczka, która wprowadza właśnie w koncepcję uważności. Jest tutaj opisane głównie ona jest opisana dla rodziców, czyli czym jest uważność, jak możemy stosować i to są takie przykładowe jakieś teksty, które można dzieciom czytać, ale dodatkowo jest tutaj też link do plików audio i tych plików audio jest tutaj 11 i są tu jakieś właśnie ćwiczenia oddechowe dla różnych dzieci, ćwiczenia na rozluźnienie, analiza uczuć trochę, taki przycisk pauzy, czyli jak się uspokajać samodzielnie. No i te ćwiczenia są te opisane w tej książeczce, tak w różnych miejscach no i generalnie jest taka trochę opowieść, trochę taka historyjka, trochę takie zachęcenie. Bardzo, bardzo luźna, ale fajna książeczka, która pokazuje czym jest uważność i jak można ją stosować u dzieci. Po wydaniu tej pierwszej książki autorka dostała bardzo duży pozytywny feedback, pozytywne informacje i proszono ją o napisanie podobnej książki dla młodszych dzieci. I to właśnie jest Uważność małej żabki i to jest od 18 miesięcy do 4 lat, czyli to jest jakby wcześniejszy przedział niż ta, bo to jest 5-12, to jest 18-4. No i to jest podobnie też jakieś historyjki, jakieś rzeczy do przeczytania. Też tutaj dla odmiany, oprócz nagrań audio stricte dla dzieci, czyli na przykład opowieść na dobranoc, domek pruszaków i o oddechu jakieś proste ćwiczenia, to też są
4, tak? Nie, 5 dla dorosłych. Czyli właśnie sugerowanie podpowiedzi, jak rodzice mogą ogarnąć się w kontekście małych dzieci. No i ta książka też bardzo dobre oceny ma, bardzo popularna jest i pokazuje, że faktycznie można spróbować uważność wprowadzać już u 18-miesięcznych dzieci. Wcześniej chyba nie za bardzo jest sens się podjąć, no bo te dzieci de facto do 18 miesiąca to nic nie potrafią takiego zrobić spójnego, tylko sobie łażą i zaglądają wszędzie. Dopiero później można zacząć z nimi pracować, co nie znaczy, że oczywiście będzie wszystko szło zgodnie z tą książką. Ale jak ktoś tutaj zaczyna interesować uważnością, to wie, że nie ma takiego czegoś jak dobra uważność, zła uważność. Po prostu trzeba próbować. Jak czasami nie wychodzi, są takie momenty, że nie da się tej uważności utrzymać, to też nie jest to nic złego. Samo próbowanie często daje więcej niż brak próbowania albo frustrowanie się, że nie wychodzi. No i wracając jeszcze do tej głównej książki, Uważność i spokój żabki. Tutaj w okładce widzę, że jest jeszcze 2 książki. Moja supermoc, Uważność i spokój żabki, historii, gry i zabawy mindfulness. I tutaj pisze, że to jest dla dzieci od 5 do 8 lat. Czyli w zasadzie zakres podobny jak tutaj 5-12, to się pokrywa z tym 5 do 8, więc ta jest dla najmłodszych, ta jest dla starszych dzieci i tutaj ta druga z ćwiczeniami jest dla tego samego wieku mniej więcej. I jest jeszcze tutaj, daj przestrzeń i bądź blisko, mindfulness dla rodziców i ich nastolatków. No to chyba jest też jakby kontynuacja, tylko już pozbyto się tu motywu żabki, bo w sumie nastolatkom to może być trochę infantylne się wydawać. Natomiast to wydaje się być dla jeszcze starszej grupy dzieci i rodziców, czyli tak jakby 3 poziomy, czyli ten pierwszy poziom, drugi poziom i ten w nastolatkach 3 poziom, a to dodatkowy dla drugiego poziomu. Jakoś tak. No. Uważność w ogóle jest fajną koncepcją, bo pozwala ci być kim jesteś, nie wymuszasz żadnych zmian, bo kiedyś niektóre jakieś tam ścieżki medytacji dążą ku oświeceniu, ku jakiemuś odkryciu więzi ze wszechświatem, cokolwiek. Czy te medytacje są związane z religią, jakąkolwiek religią, czy bez, no bo nawet taki katolicyzm też ma swoje jakby modlitwy, które zahaczają z definicją o medytację. Więc różne medytacje mogą mieć jakieś cele, żeby coś zmienić. Natomiast w uważności jest prościej. Po prostu idea jest taka, żeby zauważyć, co się dzieje wewnątrz, co się dzieje w brzuchu, co się dzieje w głowie, co się dzieje w ciele. Jak już to zauważymy, możemy zauważyć, co się dzieje na zewnątrz. Możemy zauważyć, jak oddychamy. I samo już to skoncentrowanie się na tym, co się dzieje tu i teraz, bez oceny, bez próby zmiany, bez próby wpłynięcia na to, już okazuje się, że uspokaja całe ciało i pozwala odzyskać i zdrowe emocje, i zdrowe myślenie, i jakby zdrową cielesność. Że to jest zaskakujące, jak prosta i w zasadzie taka trywialna rzecz, typu zatrzymaj się i zastanów się, o czym myślisz, czy pomyśl o tym, o czym myślisz, bez oceniania, i już pomaga. To jest zaskakujące. I wokół uważności terapie powstały. Co najmniej chyba 2 terapie usystematyzowane, które można normalnie przeprowadzać jako wykwalifikowany personel z pacjentami. No ale właśnie taka najprostsza, fundamentalna koncepcja z uważności, czyli bycie małą żabką, która siedzi nad brzegiem jeziora i oddycha. Nie robi nic innego, tylko koncentruje się na swoim oddechu. I to jest mega fajna sprawa. No, także jak ktoś w domu ma dzikie małpy, a chciałby mieć przez chwilę chociażby spokojniejsze żabki, to polecam tą serię Elinę Snell. Uważność małej żabki, uważność i spokój żabki. Wydawnictwo Co ja na to. Nie jestem związany ani z wydawnictwem, ani z autorką, ani z księgarnią. Po prostu
te książki wpadły mi po drodze i je przeczytałem i mi się bardzo podobały. I myślę, że warto w nie zainwestować. One mają jakieś takie wysokie ceny okładkowe. Tutaj pisze niby 63 zł. Na tej drugiej pisze niby 57, ale ja tego nie kupowałem. Te jakieś promocje co chwila gdzieś się w internecie zdarzają. Więc myślę, że spokojnie za połowę ceny da się chyba kupić. No i tu pisze MP3, jakieś narysowana płyta. Tutaj też jest narysowana płyta, ale to naprawdę w środku jest link do materiałów audio. Także jakby ktoś był zainteresowany, to polecam. Możemy też coś pogadać w komentarzach więcej o uważności. Angielskie hasło mindfulness. Jakoś tak to się tłumaczy dziwnie. Znaczy uważność. W sumie uważność mi się bardziej podoba, bo faktycznie jesteś tutaj uważny na to, co się wokół ciebie dzieje. A mindfulness to jest jakieś takie dziwne, że niby pełność umysłu. Jakieś takie dziwne. Dobra, to na dzisiaj będzie już tyle. Myślę, że jakiś sensowny, pozytywny temat wam przedstawiłem. Także na dzisiaj mogę już kończyć. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. W razie czego zapraszam do komentarzy i do zobaczenia już jutro. Hej!